Cześć, witajcie. Dzisiaj nietypowo, taki dość duży, fajny głośnik JBL-a. On był na dworze, był zalany, ja już go naprawiłem wcześniej, ale tutaj zamówiłem układy, żeby je wymienić, tak żeby na pewno nic tam dalej się nie zepsuło. Zrobimy sobie retrospekcję, pokażę wam co się zepsuło, jak się naprawia takie tematy. No i co, zapraszam was do oglądania. Ten głośnik tu już jest porozkładany. Tutaj mamy tabliczkę znamionową, Party Box setka, jakieś tam wszystkie nastawy, nie nastawy, no i objawy były takie, że w ogóle nie działał. Teraz, jak się go naciśnie, to normalnie startuje. Widać, czerwona dioda się świeci. On tu zaraz zagra, połączy się z Bluetoothem. Ładuje się normalnie z sieci, z kontaktu, także on ma baterię w sobie. Jakieś tam nastawy 2 razy boost albo bez tego. No także ja pokazuję, że działa, a zaraz wam pokażę, co tutaj było zepsute. Jak już tu się wszystkie te osłony boczne zdejmie, wszystkie takie tematy, tu jest milion śrubek, no to w środku jest elektronika. Teraz uwaga, bo ten górny panel jest na taśmie. Tą taśmę trzeba delikatnie wyjąć. Ją wyjmujemy. Jest dobrze. Tu ciekawostka. Zobaczcie. Ten kondensator jest dziubnięty od góry tutaj, ma dziurę w sobie normalnie, ale działa, trzyma parametry. Ja go potem wymienię. No ale nie wiem, czy to fabryka składa takie tematy, czy poprzednik, który to rozbierał, tu coś dziabnął. Tego się już nie dowiemy. No i wszystkie kostki. Teraz wszystkie muszę kostki tu poodpinać. Ta kostka to jest kostka od 230. Czekajcie. O, to jest kostka 230, to jest zasilacz i ten zasilacz nam produkuje napięcia do właśnie ładowania naszej baterii wewnętrznej, wbudowanej. Także tutaj te wszystkie kosteczki poodpinam. One też fabrycznie tu były zaklejone, żeby przypadkiem się nie wypięły. No, od wibracji, drgań, transportu, takich innych tematów. To wszystko na razie lata luźno, to było przykręcone na wkręty do tego MDF-a, do tej płytki. Także tu jakiejś większej filozofii nie ma, ale zaraz pod mikroskopem zobaczymy sobie z elektroniką, co tu się stało, co trzeba było naprawić, jakie były możliwe przyczyny właśnie tej usterki, która się tutaj przydarzyła. Te wszystkie taśmy trzeba dokładnie zapamiętać, co gdzie było. Jeszcze muszę odkręcić ten panel, wtedy będę mógł wyjąć tą płytkę. Partnerem odcinka jest JLC PCB. Oferują pełny zakres PCBA, od części przez PCB po montaż SMT, prototypy i produkcja masowa. Dzięki prostym, przejrzystym cenom i kuponom zbijającym opłatę startową nawet do $2, szybkim terminom i wsparciu 24/7 zrealizujesz projekty szybko i sprawnie. Opłacalność, stany magazynowe na żywo, jasne ceny bez ukrytych kosztów, kupony obniżające prototypowanie nawet do $2. Błyskawiczny montaż SMD, 520 000 części dostępnych od ręki, linie automatyczne zapewniające 24-godzinny montaż, zamówienia od 2 płytek i wysyłka tego samego dnia. Przemysłowe procesy SPI, AOI, rentgen zapewniają minimalne ryzyko niedolutowań i odrzutów. Realne wsparcie 24/7 przez konsultantów, szczególnie pomocne przy zmianach w projekcie czy napiętych terminach. Jeśli szukasz szybkiego i niezawodnego wykonawcy PCBA, sprawdź ofertę JLC PCB już dziś. Montaż już od 2 płytek, śledzenie projektu na żywo i wysyłka tego samego dnia. Link w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. No dobra, tu mamy oznaczenie płyty. Oznaczenie płyty. Różne dławiki, kondensatory, oznaczenie wtyczek. SW, TW to nie wiem co to jest. Switch. TW to się można domyślić. Kody kreskowe, numer płyty. Tutaj te nasze kondensatory. Nasz kondensatorek z dziurą. Widzicie? Normalnie jest dziura. Jest kondensatorek z dziurą. Tu jest jakiś, nie wiem co to jest, jakiś układzik scalony. Nas tutaj za dużo to nie interesuje. Nas najbardziej interesuje sekcja zasilania. Jak znaleźć jakąkolwiek, nie wiem, sekcję zasilania, czy cokolwiek związanego z... No zobaczcie. A tu ktoś się brzydko bawił. Jest pęknięty dławik. No ale jak widać, jeszcze jest cały. Ciekawe, czy ten rdzeń tu nie będzie przeszkadzało jemu to. No ale ja tu pierwszy nie byłem, ja tu się za brzydko nie bawiłem. Każda przetwornica musi mieć jakiś dławik. No więc po dławiku możemy łatwo namierzyć jakiś tam układ zasilania. Mamy też rezystor pomiarowy.
I tu też jest właśnie, patrzcie, mała przetworniczka scalona, jakiś tam dławiczek, kondensator. Kolejny temat, już większa wartość, tak? Zobaczmy, tu jest setka. Tu jest setka. Tu jest 150, czyli większa indukcyjność już jest. Tu jest 330, też przetwornica, kondensatory z różnymi napięciami. Tu jest 330, też również jest kondensator wejściowy, wyjściowy. I tutaj były trochę takie brzydkie ślady zalania, nie? Tutaj takie minimalne widać zabrudzenia, jakieś kurzo zalaniowe, ale tutaj postaram się znaleźć Wam zdjęcie, jak to było zalane. Tutaj był kondensator ceramiczny, który też brzydko wyglądał i mój poprzednik usunął go, no ale to nie pomogło. No i poddali się z dalszą naprawą, myśleli, że może on robił zwarcie. I tu mamy największy właśnie dławik, w ogóle wymiarem jest większy, setka. I jest jakiś kondensator wejściowy i przetworniczka. I teraz zobaczcie, ta przetworniczka jest bardzo brzydka, bo tu musiała być gdzieś woda. Jak jest woda, to jest elektroliza. Jak jest elektroliza, no to metale się rozpuszczają, korodują w tej wodzie, tak jakby rozpuszczają się w tej wodzie. I pomiędzy dwoma różnymi potencjałami no, może zachodzić do właśnie takiego rozpadu na atomy, na czynniki pierwsze różnych metali. W tym właśnie elektrod i metali, które są po prostu wykonane końcówki układów. Ja ten układ, jak tutaj znalazłem taki przyżarty, no to on jest dość nietypowy, więc nie miałem takiego na stanie, więc postanowiłem go rozszlifować i rozszlifowałem go do struktury wewnętrznej. Kiedyś miałem taki film, naprawa procesora z Mercedesa i tam szlifowałem mikrokontroler z Mercedesa, też szylutowałem do struktury wewnętrznej, bo te układy scalone w środku mają takie kawałki miedzi, z których wychodzą właśnie nasze piny, elektrody. Jak ona jest zżarta na zewnątrz, to często po odszlifowaniu plastiku wewnątrz jeszcze ten kawałek tej struktury miedzianej jest. No i mi się tutaj udało przylutować i cały głośnik ożył, bo to jest główna przetwornica napięcia, w sumie nawet nie wiem jakiego. Możemy po kondensatorach tutaj zobaczyć. No, kondensator tutaj, już Wam pokazuję. Kondensator jest 220 mikro do 10 V. No więc może to jest jakaś przetwornica 5 V, może 9, może 8, 7, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, nie interesuje mnie to za bardzo nawet. Tutaj te kondensatorki też są na jakie napięcia. Tu jest na 16 V, także tu jest wyższe napięcie na naszym kondensatorze wyjściowym, więc może ta przetwornica daje wyższe napięcie, ale ta daje większy prąd, bo przy niższym napięciu, aby mieć tą samą moc, musimy mieć większy prąd, więc to by się nawet zgadzało, że to może być główna przetwornica na przykład 5 V. No i bez 5 V elektronika nam nie ruszy, nie ożyje, nie? Także ja teraz mam po prostu zamówione te układy oryginalne, wymienię tą moją rzeźbę, polutuję to, składam to do oryginału, no a tam wcześniej mam nadzieję, że udało mi się znaleźć na telefonie zdjęcia, jak to było zeżarte, jak to wyglądało. No i co? Taka to naprawa, polegająca na tym, że trzeba czasami się bardzo dobrze przyjrzeć, taka naprawa trochę na oko, nie? Dużo ludzi też powie, no bo nie mam mikroskopu. Ja tego nie znalazłem mikroskopem. Ja promuję to, że tak naprawdę mikroskop używam wyłącznie dla Was, żeby nagrywać dla Was filmy. Ja używam takiej lupy. Pokażę do telefonu. To jest taka lupka. Dostałem ją od Rafała. Dzięki, Rafał. Ona była na 3 baterie zegarmistrzowskie, ale one się szybko wyładowywały, więc ja przerobiłem ją sobie na taki koszyk z ogniwem, nie? I na tym ogniwie mamy po prostu białe światełko. Mamy ultrafiolet, też fajny czasami do odczytywania spalonych układów. Też to kiedyś w szorcie takim pokazywałem. No także co, słuchajcie. Ja to lutuję, składam. To już będzie działało. Także tutaj mnie czeka już tylko i wyłącznie jakby robota fizyczna, żeby to wymienić ten układzik, poskładać, przetestować głośnik. Tu jeszcze może jakimś klejem wzmocnię ten latający dławik, żeby on się na przyszłość nie urwał. No i co? Tak to będzie wyglądało. Dlatego jak macie jakieś komentarze, pytania, piszcie w komentarzach tutaj na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Zapraszam Was na grupę Rzeźbiarnia. Przypominam Wam o liście mailingowej szkoleń rzeźbiarz. Jeśli jakieś szkolenie powstanie, zostaniecie poinformowani na maila. Tylko bardzo ważne, jak się zapisujecie, musicie potwierdzić swojego maila. No nic, dzisiaj taki szybki, krótki filmik. Zapraszam Was do sekcji komentarzy. No i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć! No jeszcze, jeśli oczywiście interesują Was takie naprawy elektroniczne na poziomie komponentu, mam ponad 300 filmów na kanale, tam jest gruba, zaawansowana elektronika. Jeśli ktoś mnie nie zna, jesteście na kanale pierwszy raz, to zapraszam, bo nie rozczarujecie się. I tutaj jeszcze ktoś na siłę nieładnie troszeczkę rozwalił ten pokrętełko. No mam nadzieję, że będzie żyło. Ja je trochę poprawię.
Dobra, jednak za szybko się pożegnałem. Odlutowałem te elementy i zobaczcie. Tu jest ta przetwornica. Może mi się to uda Wam zaprezentować. Jak ona jest rozszlifowana. O, widzicie? Jest rozszlifowana do struktury wewnętrznej i tutaj po prostu się przylutowałem do tego kawałka miedzi. Mam nadzieję, że to widać w 3D. Zobaczcie, ona ma numer 4302, a wszystkie inne na płycie mają 4202. Także ciekawe, że akurat jedna jest inna z calak. Jedna przetworniczka jest inna. O. No, mam nadzieję, że to dobrze widać, że tu jest rozszlifowane na taką połowę wysokości układu, nie? Oj, przepraszam. No, kondensator. Podjedziemy wyżej. Kondensator podmieniłem na kondensator zmodyfikowany SMD, ponieważ ten ma rozstaw nóżek chyba 2,5 mm. Nie miałem tak wąskiego, nie mieścił się żaden inny. Tutaj dałem 220 pojemność V i CD to jest zakodowane na napięcie, jest na 50 V. Wcześniej był na 35, Cheng X, a teraz jest Panasonic chyba. Tak kojarzę i po prostu z tego SMD-ka odgiąłem nóżki, podkładkę zdjąłem i na przelot go zalutowałem normalnie jak należy. Tu na dole rozchylając nóżki, żeby on też od wibracji się nie poluzował, nie wypadł, nie? Co tu jest jeszcze? Tu jest jeszcze jakiś w ogóle układ scalony. Może do Bluetootha jakiś tam do pamięci. Pamięć jakaś do czegoś. Ciekawe, czy to już jest programowalne wewnątrz, czy on stąd zaciąga. No to jest chyba jakiś MOSFET. Chociaż nie, to może być pamięć. Moment. A tu nie widzę oznaczeń. A, jakieś dziwne. No mniejsza o to. Jest to wymienione. Ten element. A, jeszcze dodałem tutaj tego brakującego. Wlutowałem tutaj po prostu stojący, zmodyfikowany kondensatorek 100 nanofaradów, żeby on odszumiał tutaj nam zapewne masę albo zasilanie. I zobaczcie, 4302, a tu jest 4202, 4202 i też 4202 tutaj. Także dobrze, że nie spojrzałem na inną przetwornicę i nie zamówiłem tej, bo można byłoby się zdziwić, nie? Teraz jeszcze tylko tego zakleję. No i składam urządzenie na testy. Tu w ogóle było wgięte ten metal, więc zrobiłem coś takiego, że wziąłem odważnik, swoją drogą Mitsubishi, z jakiejś chyba szafy sterowniczej, ze statku, płaskownik i szczypcami ścisnąłem, żeby to po prostu naprostować. No i całkiem nieźle się naprostowało, bo było krzywe. Gdzieś chyba nawet miałem zdjęcia, jak to było krzywe, więc to była usterka tego, tu było przywalone po prostu. No i też naprawiłem trochę tutaj zgniotłem ten potencjometr, żeby to lepiej działało. Także w warsztacie elektronika nawet kuźnia i takie metalurgia jest czasem potrzebna, bo szlifowanie, wiercenie, więc to z elektroniką to nie jest same wodogłowie, jak to w TM na nas w technikum mechaniczno-elektronicznym. Elektronicy to byli wodogłowi, a mechanicy to byli, wiecie, mechanicy, nie? No także jak widać trzeba sobie radzić. Nie, przepraszam, oni na nas mówili jajogłowi, nie wodogłowie, sorry, pomyliło mi się. Także jajogłowi. No i tu zaraz pasujemy. Jak się składa tego typu taśmy, to tak, to niebieskie to jest usztywniacz. I tutaj w tym złączu widać piny po której są stronie, nie? Tu jest z tyłu płaska ściana. I jak się wsadzi do pinów tymi metalowymi, to jest styk, widzicie? A niektórzy wsadzają odwrotnie, siedziałem, że dziwią się, że nie działa, więc no tu przy składaniu trzeba trochę jakby wiedzy, uwagi. Dlatego jak nie wiecie co robicie, jak rozkładacie coś, to sobie róbcie zdjęcia dokładnie, z której strony jest to niebieskie, nie? I to niebieskie też służy do tego, żeby złapać za to i żeby za to wyjąć, żeby nie ciągnąć za taśmę. No, dobra, takie tipy dla początkujących. Dobra, to robimy testa. Czerwona dioda. Działa. No także ja go potestuję na muzyczce i go składam. No, muzyczka leci. Dobra, tak to jest jak się po kimś składa.
milion śrubek, zaślepki, gumki od spodu, gumki boczne. Tu na górze znalazłem miejsce, gdzie trzeba zaczepić tą taśmę. Znalazłem też później taki drucik, wypadł mi z opakowania, że też przymocowałem taśmę, żeby ona nie ocierała o ten metal. To chyba może pójdzie tędy, to zasilanie, niech ono sobie będzie. Tutaj też drucik do metalu, taki metalowy drucik w termokurczu. Widzicie? No, także też tutaj zaczepię te przewody, żeby nie latały. To jakaś trytka, nie wiem, czy ktoś dawał te trytki, czy one były fabrycznie. Niech se będą. No i składam. Te boki trzeba na dole bardzo umiejętnie włożyć, potem do przodu, do góry, zatrzasnąć dokładnie w tym kącie i w tym kącie. Czapka musi być luźno, jak one dojdą, to dopiero idzie czapka, czyli jak się rozkłada ten głośnik, to luzujemy czapkę i tu są 3 ukryte śruby. I jak czapka pójdzie do góry, to wtedy boki nam pójdą. I tu jest dużo tych śrub. No i tu od boku. To się wszystko musi zgrać. No i elegancko. Już poskładane. Jakby ktoś z Was znał klej albo taśmę, żeby polecić do tego typu, wiecie, gumek, żeby je tutaj wklejać, dajcie znać w komentarzach. Ja już kończę, będę testował, ale już wszystko tutaj elegancko działa, także bardzo się cieszę. Głośnik wrócił do żywych i będzie jeszcze długo służył, mam nadzieję oczywiście. No dobra, to teraz Was ponownie zapraszam na grupę Rzeźbiarnia, do komentarzy, żegnam się z Wami. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć! Może śmiać ludzi z ostro sprawami, działa jemu, cześć jemu, chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.